Cześć! W tym odcinku pokażę, jak podłączyć i skonfigurować dekoder 4K Ultrabox Plus, by korzystać z telewizji satelitarnej. Instalacja i konfiguracja jest bardzo prosta, o czym przekonasz się za chwilę. Zapraszam! W pudełku oprócz dekodera znajdziesz zasilacz, pilot i 2 baterie oraz instrukcję obsługi. Do dekodera otrzymasz też kartę dostępu, a w osobnym pudełku twardy dysk, o ile zdecydowałeś się na jego wypożyczenie. Nie ma go w podstawowym zestawie z dekoderem. Spójrz jeszcze na dekoder. Na przednim panelu znajdziesz przycisk do zasilania oraz przyciski do przełączania kanałów. Z prawej strony jest to gniazdo na kartę dostępu i przycisk WPS. Na tylnym panelu znajdziesz gniazdo do podłączenia zasilacza, gniazda HDMI, USB, eSATA, Ethernet i cyfrowe gniazdo optyczne. Są też 2 gniazda antenowe do podłączenia kabli od anteny satelitarnej. Ta oczywiście jest niezbędna do prawidłowego działania usługi i powinna być ustawiona na satelitę Hotbird 13 stopni wschód. Wszystko przygotowane? To zaczynajmy! Na początek włóż kartę dostępu chipem do dołu i w kierunku dekodera. Jeśli masz dedykowany dysk twardy, to możesz go umieścić pod dekoderem i podłączyć go do portu eSATA. Następnie podłącz kabel od anteny satelitarnej. I tu na chwilę się zatrzymamy, ponieważ podłączenie anteny satelitarnej zależy też od konwertera, który posiadasz. Najlepszym wyborem będzie podłączenie dekodera do anteny z konwerterem Unicable. Wykorzystasz w ten sposób wszystkie funkcjonalności, jakie oferuje dekoder 4K Ultrabox Plus. Będzie można korzystać m.in. z szybkiego przełączania programów, jednoczesnego nagrywania 3 dowolnych kanałów i oglądania w tym czasie 4, wraz z możliwością zatrzymywania i przewijania. Dekoder podłączony do anteny satelitarnej z konwerterem standardowym lub konwerterem Twin oczywiście też zadziała, ale nie wykorzystasz w pełni funkcjonalności dekodera. Jeśli wiesz już z jakiego połączenia będziesz korzystać, to podłącz kabel koncentryczny 75-ohmowy od konwertera do dekodera. Jeśli masz konwerter Unicable, to podłącz go za pomocą jednego kabla do gniazda SAT1 w dekoderze. Wyjście Unicable najczęściej oznaczone jest złotym kolorem. Jeśli masz konwerter typu Twin, połącz go z dekoderem za pomocą 2 kabli koncentrycznych. Kolejność przewodów jest dowolna. W przypadku standardowego konwertera, czyli takiego z jednym wyjściem, podłącz go do dekodera do wejścia SAT1. Jeśli w Twojej antenie masz zamontowany konwerter Unicable, to podłącz kabel do gniazda SAT1 w dekoderze. Następnie połącz dekoder z telewizorem za pomocą kabla HDMI. Zalecam użycie takiego kabla, który umożliwia odbiór sygnału w jakości 4K. Przed podłączeniem sprawdź jego specyfikację techniczną. Podłącz zasilacz, włącz telewizor i poczekaj chwilę, aż dekoder się uruchomi. W tym czasie możesz włożyć baterię do pilota. Podświetlona dioda potwierdzi, że dekoder się uruchamia. Na ekranie telewizora zobaczysz komunikaty powitalne. Jeśli ich nie ma, masz czarny ekran, to sprawdź, czy wybrałeś odpowiednie źródło sygnału w telewizorze. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy w innym filmie. Pierwszy etap to wybór sieci. Połączenie z internetem nie jest obowiązkowe, ale da Ci wiele dodatkowych korzyści. Na przykład będzie można przeglądać kanały po kategoriach, a nawet obejrzeć program lub film od początku, który już się zaczął. Ponadto zyskasz dostęp do tysięcy filmów i seriali. Jeśli chcesz połączyć dekoder z fanboxem przez Wi-Fi, to wybierz połączenie Wi-Fi,
i połączenie z wykorzystaniem WPS. Wciśnij przycisk WPS na fanboxie i zaczekaj chwilę, aż urządzenia połączą się ze sobą. Teraz ustaw poziom oszczędzania energii. Strzałką w prawo lub w lewo wybierz odpowiedni dla siebie tryb i wciśnij OK na pilocie. Wejdź do ustawień i wybierz metodę konfiguracji zgodnie z wybranym sposobem podłączenia i rodzajem konwertera. Jeśli masz podłączenie Unicable, wybierz tę opcję, a następnie z listy wybierz rodzaj zainstalowanego konwertera. Jeśli na liście nie ma Twojego konwertera, to wymagane parametry znajdziesz w jego instrukcji obsługi lub na pudełku. Dane te wprowadzisz w menu dekodera w zakładce Ustawienia własne. Wybierz Dalej, a następnie Test. Zaczekaj chwilę. Po zakończeniu testu przejdź dalej, a potem wybierz Zapisz i Tak. Dekoder zapisze konfigurację i pobierze listę kanałów. Kolejny krok to ustawienia obrazu. Dekoder sam wybierze najlepszą rozdzielczość, więc nie musisz jej zmieniać. Wybierz Kontynuuj. Dekoder sprawdzi też, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Jeśli tak, to pobierze ją i zainstaluje. Może to potrwać kilkanaście minut. Nie odłączaj w tym czasie zasilania i kabli antenowych od dekodera. Wyświetli się ekran aktywacyjny, co oznacza, że wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo. Zobaczysz tu też poziom sygnału satelitarnego. Kolor zielony oznacza dobrą jakość sygnału. Ekran aktywacyjny może wyświetlać się jeszcze przez jakiś czas, do momentu uzyskania dostępu do kanałów telewizyjnych w Twojej ofercie. Jest to zupełnie normalne, dlatego w tym czasie nie wyłączaj dekodera i nie odłączaj kabli antenowych. Dostęp do kanałów uzyskasz maksymalnie do 24 godzin. Zazwyczaj jednak dzieje się to znacznie szybciej. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!